the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj sobie omówimy developer feedback. Tutaj razem z chłopakami troszeczkę poruszymy parę tematów, które devowie, jakby tak powiedzieć, dali nam do przegadania i też, jakby tak powiedzieć, na przeanalizowania ich tam otrzymywanych pytań i też o ich odpowiedzi na parę pytań dotyczących Rise of Kingdoms. Myślę, że fajne tam ciekawe tematy tam się wykluły, więc jeżeli macie czas i chcecie sobie tutaj coś się dowiedzieć ciekawszego, co nas w przyszłości czeka, bo jakby na to nie patrzeć, czy jakiekolwiek dev feedbacki, czy też face to face bardzo często działa tak, że pojawiają się potem one na live'ie, czyli jakby tak powiedzieć, nagle dostajemy tam, powiedzmy, nie wiem, 8 pytań, 3-4 wprowadzają od razu, więc mi się zdaje, że taki dev feedback fajnie, że tutaj jest u nas na kanale. No i pozostaje mi tylko was zaprosić na to. Do zobaczyska. Elo. Dev feedback, ja to daję na pełny ekran, żebyśmy mieli tu wersję tą angielską, bo to jest parę ciekawych pytań. Odpalę tylko, czy mam tutaj mam oczywiście. Dobra, to co, macie to odpalone, to co wam wysłałem, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Wiem, że niektórzy będą po polsku, czy po angielsku sobie to tłumaczyć, bo wolą tak. Ogólnie pierwsze pytanie było: osiągnięcie wysokich poziomów VIP jest niezwykle trudne, bez ogromnych wydatków, nawet dla osób wydających duże kwoty, czyli gracze potrzebują więcej dziennych punktów VIP. No i tutaj mamy odpowiedź od deweloperów, że dziękujemy za podzielenie się sugestiami i obawami dotyczących punktów VIP. W tej chwili nie planujemy zwiększenia liczby punktów VIP przyznawanych za codzienne logowania, ponieważ jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o potencjalne nieproporcjonalne korzystanie dla kont farm. Wzięliśmy pod uwagę opinię społeczności i planujemy wprowadzić więcej możliwości zdobywania punktów VIP poprzez następne wydarzenia w grze. Będziemy informować o szczegółach w przyszłych aktualizacjach. Czyli co? Będą wrzucać jakieś tam różnych eventach, tak jak wrzucali tam te kamienie przemiany pomarańczowe. Będą nam wrzucać jakieś, nie wiem, pakiety VIP? Coś takiego jak mamy w sklepie, że możemy za punkty wymieniać? Jak sądzicie? To coś takiego będzie? VIPy jak z losowań, czy tam z czegoś dostajesz. Tak, czy coś takiego pewnie wrzucą. No okej, no dobrze, że coś w tym robią, bo faktem ludziom się podobają coraz bardziej te VIPy, S-VIPy, no bo no jest to ładne, nie mogę powiedzieć, bo jest to ładne, no ale to zawsze uważam, że to jest bardziej dla spenderów. Drugie pytanie było: chociaż włączenie szybkiego odwrotu do drzewka technologii kryształów może być zamierzone jako poprawa jakości życia, byłoby to niesprawiedliwie korzyścią dla graczy, którzy wydają dużo pieniędzy w tej grze. Tu chyba chodzi o to wybranie tej między runą a tym szybkim powrotem, to w tej nowej KVK technologii, dobrze rozumuję? To chyba o to chodziło pytanie, nie? Że tutaj w drzewce technologii mamy do wybrania to albo to. No i oni tu odpowiadają, że jesteśmy świadomi obaw związanych z szybkim odwrotem i doceniamy twoją opinię. Na razie wprowadzaliśmy tam funkcję w drzewku technologii kryształów jako specjalną korzyść dla graczy, którzy szybciej przechodzą przez system. Będziemy nadal monitorować jej wpływ i zbierać opinie od graczy uczestniczących w KVK w nowej technologii, no. Ale przecież z runy może korzystać każdy, nawet wróg. Jeżeli przywołujesz se runę ko zamku jeden, ale Leo, to całe królestwo może. Leo, ale tu się tyczy drugiej tej opcji, bo masz runę, którą każdy może, i masz tą drugą opcję tego powrotu, że wybierasz sobie, wiesz, ten instantowy powrót. Że o tym. No było tu. Nie rozumiesz, co ja mówię. No. Nie rozumiesz, co ja mówię. Jeżeli jeden czy dwóch ludzi w środku twojego terytorium wybierze runę, to reszta już nie musi, bo każdy korzysta z tych run. Ale tam też się pojawia runa tego odwrotu przy zamku? Tak jak runa, powiedzmy, tak, nie wiem. Tak. A, to tego nie wiedziałem. Nie. Pojawia się runa. Tylko że na przykład jeden, co robi randoma i nie potrzebuje na przykład, wiesz, jak już masz terytorium ustabilizowane, przywołujesz runę, to nie muszą ludzie wybierać runy. Wszyscy mogą wybrać powrót. Bo wystarczy, że 3-4 miasta wybiorą runę i wszyscy mogą korzystać z tych run. Nawet wróg. Okej, to o tym nie wiedziałem. To jest cenna informacja. A ty możesz z wroga run koło zamków korzystać. Aha, no to o tym nie wiedziałem, że aż tak to działa. No to jest to, że nie osoby mieliśmy... wystarczające, no bo runa jest na 8 godzin i No można tak. dwie runy dziennie, no to masz 16 godzin od jednej osoby. Okej, tu
tu będę kontynuował dalej ich odpowiedź. W oparciu o zadowolenie graczy i ocenę balansu rozważymy, czy w przyszłych aktualizacjach koniecznie będą zmiany a propos tej runy. I przejdę od razu do trzeciego pytania. Zwiększenie liczby slotów na bany do 200. Poza co napotykane były na problemy związane z nielegalnymi migrantami i graczami typu Deadwing aplikujące do sojuszu. Dlatego potrzebujemy zwiększenia liczby slotów. No i oczywiście tutaj Lilith się do tego ustosunkowała, myślę, że dość ok. Słyszeliśmy twoje obawy dotyczące obecnej limitu slotów na bany w sojuszach. Aby temu zaradzić na co aktualizację, zwiększymy pojemność slotów na bany. Dziękujemy za opinię i wsparcie, będziemy informować. Implementacja Klasycznie. w kodzie jest prawie zerowa, bo tylko zmieniasz jedno. Tak, więc najprostsza rzecz, tak. Niewielkie. Lecimy dalej. Czwarte pytanie tyczy się już Arki Ozyrysa. Czy uwzględnienie KP i wieku królestwa w dobieraniu graczy w złotym polu bitwy na Arce Ozyrysa, to faktem jakby trochę usprawnili, byłoby moim zdaniem trochę lepiej. No ale tak, mamy odpowiedzi tak. Dziękuję za sugestie dotyczące procesu dobierania graczy w złotym polu bitwy. Chcieliśmy zapewnić, że prace nad optymalizacją już trwają. Ulepszenia te są obecnie zaplanowane na aktualizację 1.0.97, podczas której dostosowują algorytm dobierania graczy w Arce Ozyrysa. Obejmuje to zmianę wagi punktów zabójstw i innych kluczowych czynników dobierania graczy oraz aktualizacji widocznych wskaźników danych. Doceniamy wasze opinie i wsparcie. Pozostaniemy zaangażowani w ulepszenie rozgrywki. Udostępniamy więcej szczegółów w nadchodzącej informacji o aktualizacji. Czyli jeżeli prowadzą coś takiego, bo nieraz pewnie trafialiście na arki, które według, nie wiem, KP, według siły byliście tak samo, a KP były takie różnice. No, dokładnie. Więc jeżeli... No, to zależy na co. My też pokonaliśmy tam 4. czy 5. skład 9-3 i też mieliśmy fuksa, no bo oni po części byli po KVK wydrainowani, no ale wygrana to wygrana, nawet z jakimś tam gorszym składem, nie? 5. pytanie było dodaj, aby mógł również korzystać z planowania funkcji flagi jako R5 sojuszu. Aha, czyli jak się zmienia R5, to żeby flagi mógł też planować każdy, kto się zmienia, a nie, że jest przypisany do jednej osoby. To chyba o to chodziło? Nie. Tak, bo generalnie w tej opcji jest, że doradca, czyli konsol, może planować. Oczywiście nie we wszystkich KVK to działa i nie działa. Ale oni chcą, żeby oprócz konsola mógł też robić to R5, bo logiczne, tak? Więc chyba raczej powinni to zrobić, bo to by było, gdyby 2 osoby mogły planować takie flagi. No tak, no ogólnie odpowiedzieli to, że obecnie ograniczyliśmy planowanie funkcji flag do jednego użytkownika, aby zapobiec konfliktom operacyjnym, które mogą powstać, gdy wielu członków edytuje ustawienia wstępne jednocześnie. Zgadzamy się jednak z twoją sugestią, że większa elastyczność jest z pewnością cenna. W przyszłości rozważymy optymalizację tej funkcji poprzez wprowadzenie konfiguralnych uprawnień do edycji w ramach sojuszu. W ramach tego systemu tylko jeden członek będzie mógł edytować w danym momencie, zmniejszając ryzyko zakłóceń, a jednocześnie umożliwia większej liczbie członków, takie jak lider sojuszu, dostęp do tej funkcji. No zobaczymy jak to zmienią, to na pewno będzie to usprawniać. 6. pytanie było, prosimy o udostępnienie retrospekcji sezonu. W ten sposób gracze będą mogli wyróżnić i pokazać swoje historie, a liderzy będą mogli o to poprosić podczas składania aplikacji. Jest to bardzo powszechne w społeczności, aby podać te szczegóły byłoby bardzo przydatne. Czyli tu chodzi o to, że nawet jak wiecie, jak ktoś na przykład nie ma dostępu tam do Ride Progressu, to się chyba nazywa, lub też innych tam stron, gdzie nie wiem, ktoś miał jakieś tam kapeki i miał jakieś, wiecie, swoje wytyczne, żeby mógł to pokazać. I tutaj jakby tak pytanie było, czy Lili nam to zrobi. No. Ostatnio trafiłem, nie wiem, czy też korzystaliście, Rockstats. Tak, no chyba. Beta to... Rockstats Online, to robią Rosjanie Chyba w ogóle, tak. się okazuje. Chyba tak, ja już zobaczę, co my tam mamy. Po zarejestrowaniu się, autoryzacji konta, mam dostęp do całego swojego królestwa i mogę kliknąć w każdego gracza, zobaczyć jaki robił progres od tam jakichś tam skanów, które zrobili, oni tam robią co tydzień. Lub 2 razy w miesiącu. Widzę progres, widzę skąd przybył, kiedy zmienił nick i ile zebrał surowców. Masz dostęp do wszystkiego. Tak, masz dostęp do wszystkiego. A oprócz tego jest bardzo fajna jeszcze rzecz, bindowanie, czyli z którymi kontami jest powiązane to konto. Albo
Oni tam jakby zgadują, ale też można potwierdzić lub nie. Więc wiedza, jaką można uzyskać o swoim królestwie z tego, jest ogromna. Nie było No ale coś no większego. słuchaj, to ty możesz, a ktoś inny nie może, to oni chyba chcą, żeby im Chińczyk z kopertą do domu przychodził codziennie, nie? Nie, możesz, ale to jest za darmo, stary, to jest za darmo. No właśnie mówię, Tak. no właśnie, ale ja o tym mówię, no jeżeli ty możesz, to kurwa co tam pisze o to, że im potrzebne? Kurwa jakiś niedorozwój, nie? Nie, oni bardziej chcą, żeby to Lilith, wiesz, żeby to w wersji Lilith Też było. o tym dalej Tak, pisze, bo tak. to jest takie pytanie. I oni tu odpisują, że rozumiem, że możliwość bezpośredniego udostępniania danych KVK innym osobom, czy to graczom, czy przywódcom sojuszu byłaby bardzo przydatna. W związku z tym rozważamy obecnie wdrożenie funkcji śledzenia danych na poziomie sojuszu na platformie społecznościowej, aby ułatwić graczom i liderom dostęp do kluczowych statystyk wydajnościowych i dzielenie się nimi. No, jakoś do tego podchodzą. Jeżeli to będzie na jakiejś tam platformie społecznościowej Rise of Kingdoms, no to w sumie dobrze, że coś takiego też robią. Więc wiecie. No tak, no. No. Obecnie to wszystko jest ale to wszystko jest obecnie zbotowane na Discordzie, nie? Tak, no, tak, to prawda. Tylko wiesz, niektóre królestwa takie mniejsze tego na przykład nie mają, no bo wiesz, ja na przykład teraz jak chłopaki pokazywali, no to korzystaliśmy z Pro Kingdoms i to jest moim bardzo fajnie to tam wygląda, zresztą pokazywałem parę rzeczy stamtąd jak KVK graliśmy. Jest dużo stron, które właśnie tak też Nosfer mówił, ale no kurczę, fajnie, że to też coś takiego Lid. Pamiętam, że kiedyś było tak, że się niektórzy śmiali, że jak Lid wypuszcza, wiecie, te najlepszych graczy tam za jakiś tam okres KP, Dedy, najmocniejsze królestwa w KP, siła i tak dalej, to się niektórzy śmiali, Lili to na pewno ze swojego systemu nie wyciąga, na pewno mają z których z tych stron, które są darmowe, co gracze zrobili, nie? I dużo ludzi się z tego tak podśmiechiwało, nie? Że Lili takiego nie ma jakby systemu swojego, nie? Którego udostępnia. Może mają, ale nie udostępniają. Może też tak być, nie? Ja myślę, że to jest... dlaczego ja o tym mówię, że Nosfer może, a ktoś nie może, że jest na Discordzie, a nie ma tutaj? Dlatego, że taka historia, każdą aktywność, która Lilith będzie musiała wdrożyć nowych ludzi, nowe teamy i tak dalej, to się odbije na kosztach gry dla nas. Rozumiecie, o co chodzi? Więc proszenie Lilith o zbudowanie kolejnej infrastruktury w środku za darmo, ono będzie zbudowane za darmo, tylko za chwilę będą nowe rzeczy, za które trzeba będzie płacić. Nie? Dobra, lecimy dalej. 7. punktem. Potrzebujemy nowych narzędzi, aby lepiej zarządzać mało aktywnymi graczami lub tymi, którzy nie uczestniczą w KVK. Na przykład umożliwienie królestwu na wygnania graczy bez koniecznego uzyskiwania ich zgody do osobnego królestwa, w którym uczestnictwo w KVK jest wyłączone. I teraz mamy odpowiedź. Aby pomóc w zarządzaniu graczami, którzy są nieaktywni lub nie chcą uczestniczyć w KVK, wprowadziliśmy system Vacation Permit, aby pomóc w zarządzaniu członkami królestwa. I w tej chwili nie planujemy wdrożenia bardziej agresywnych funkcji zarządzania, takich jak usuwanie określonych graczy z ich pierwotnego królestwa do nowego królestwa bez ich zgody. No powiem tak, Vacation Permit jest bardzo fajną opcją, tylko kurczę, no osoba, która dostaje wakacje musi... Dokładnie, więc no mi się zdaje, że powinni tam przychylić na jakąś taką dodatkową opcję, bo faktem czasem no trafiają się na KDK-ach, mieliście pewnie z tym do czynienia, gdzie no są ludzie, którzy nie chcą brać tych wakacji, ale chcą robić przez cały czas na coś królom, nie? Ale że No. że się musi na to zgodzić człowiek. Tak, jak ktoś zostaje... Tak. Nie musi. Nie no, jeżeli dostaniesz i na przykład Nie no... wychodzisz z Z4, to nie wychodzisz z Z4, tyle. No tak, ale on... Co ci daje leadership, nie? No dobra, ale on on ma możliwość wejścia w Z4, wiesz, znaczy w sumie na wakacyjnym też ma możliwość, nie? No ale on będzie wchodził w Z4 i na przykład zbijał ci farmy, bo widziałem takich ludzi, którzy potrafili 2 KVK siedzieć, nic nie robią, zawiedzając siły, albo wiesz, dostawali 0 za 0, a i tak jakoś tam rośli, wiesz, siłę i... No i nara, i znowu zabawa, nie? To jak masz wakacje, to nie możesz atakować barbarzyńców, nie możesz dołączyć Tak. do budowy, Dokładnie. więc raczej też nie możesz atakować nikogo. Dokładnie. Tak, Możesz jak tylko masz... zbierać RSS-y. Tak, jak zaakceptujesz wakacje, a jak nie zaakceptujesz, Ale nie masz co zaakceptować wakacji, bracie. Nie masz co No. zaakceptować wakacji. Ty nie masz przycisku zaakceptuj wakacje. To Nie, no leadership jest. nie, jest. Jest, możesz Jest? odrzucić. Tak, na 100%. zaakceptować. Tak. Jest na Jesteś 100%. aktywny przez 3 Nie, no dni, to
to automatem ci akceptuje. A. Ale na przykład mam takie deadweighty, które wysyłam im wakacje, a oni nie. Mówię, dobra, No. to 0 masz. No. Mi się udało Nie, no chodziło. A, no to widzisz. Nie, no to wiecie, Spoko. to by było potrzebne takie, szczerze mówiąc, to by było potrzebne takie narzędzie, tylko że w oczach naszych graczy i ludzi, którzy zarządzają KD i walczą, ale tak, w tak. oczach Lilith jest to no, trochę niesprawiedliwe w ich oczach, tak? Ale według mnie to jest, wiesz, jeżeli wszystkie społeczność cała będzie naprawdę napierała na to, żeby to było jakieś rozwiązanie znalezione, to na pewno oni coś muszą znaleźć, bo no oni nie mają pieniędzy z tych ludzi, którzy nie grają, nie? No to co to? Rzeczywiście trzeba by było się przychylić dla tych, którzy grają, tak? No pod tym względem tak. Nie no, ja uważam, że powinna być taka jakaś chociaż jedna funkcja z jakiś tam cooldownem wrzucona, ale przejdźmy ogólnie do tego ostatniego w sumie pytania i odpowiedzi. Chociaż uwielbiamy przerywki filmowe na początku gry, prosimy o umożliwienie pominięcia samouczka i ukrycia przewodników dla graczy, którzy mają miasto powyżej określonego poziomu ratusza. No, jest trochę wkurzające. Obecnie jesteśmy w trakcie kompleksowego udoskonalenia wcześniej wersji gry, w tym dodawanych nowych elementów rozgrywki, animacji, treści wprowadzone, aby gra była bardziej atrakcyjna dla nowych graczy rozpoczynających grę w Rise of Kingdoms. Gdy te poprawki będą stabilne, planuję rozpocząć pracę nad funkcją, która pozwoli doświadczonym graczom pominąć samouczek. I jakby na to nie patrzeć, od razu mówię, że jak ostatnio przeglądałem na nowych KDK, gdzie sobie założyłem konto, zaczynałem dużo zmieniać ogólnie od początku w ogóle gry. Dużo tam zmian zaczyna wprowadzić co do pakietów, co do ekspansji, bo tam ekspansja też się zmieniła, jak dobrze pamiętam. Jest dużo tak, mi się wydaje, że coraz bardziej jest wygodnie, ale też jest troszeczkę więcej pakietów, za które musimy zapłacić. Takich wiecie. No wiadomo, że Lilith będzie dawała samouczki, które będą kierowały w stronę płacenia. Ale to sam weźcie panowie pod uwagę, że naprawdę ludzie, którzy zaczynają grać w tą grę, to kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. No tak. No tak No jak my się kiedyś. ruszyć w ogóle po mapie, no tak. No to jest same A bitki, jeszcze że gra nie nie- są dwa. Ta, jeszcze gra nie była tak skomplikowana jak teraz, co nie? No tak. A my już wtedy się Teraz gubiliśmy, jest- wydawaliśmy główki, nie wiem, na Sandowk, tam jakieś No farmerskie. Bajbasa. No, No Cezara walnąłem. temat deweloperki mamy załatwiony, czyli dev feedbacku, a teraz już możemy przejść do normalnych, luźnych rozmów.